Witam Was w kolejnym odcinku na kanale Czasem Czuły, Czasem Barbarzyńca. Ja nazywam się Jacek Masłowski, pracuję w Maskulinum. Dzisiaj zapraszam Was do zupełnie nietypowej rozmowy. Rozmowy, w której będziemy rozmawiać o bliskości. A z bliskością jest tak, że każdy ma prawo być autentyczny w niej i mówić o swoich potrzebach, granicach. Dziś właśnie nasz gość poprosił o taką granicę, więc dostosowaliśmy się do oczekiwań. Witam Cię, Alicjo. Znamy się już dłuższy czas, chociaż niekoniecznie się często spotykamy, ale dużo Ci zawdzięczam w ogóle, wiesz, w rozwoju moim zawodowym i takim też personalnym. Może poproszę Cię na początek o to, żebyś parę słów powiedziała o sobie samej, naszym widzom, ponieważ myślę, że jesteś najbardziej kompetentną osobą na temat tego, czym się zajmujesz w swoim życiu zawodowym. Wbrew pozorom, jeżeli bym nie miała być sztywno w jakiejś roli, to wcale nie jest proste zadanie. Proszę. Myślę, że jestem kobietą w końcu transformacji menopauzalnej, w końcówce. Bardzo się tym obecnie zajmuję. To jest ważne, że w transformacji. Czyli, że jestem bardzo świadoma etapów, przez jakie przechodzimy w życiu i jestem zaabsorbowana tymi etapami, które będą następowały później, bo jest ich parę. Byłam feministką i jestem, ale określam siebie jako humanistkę. Myślę, że to jest ważne tutaj na tych naszych równoległych ścieżkach i bardzo to podkreślam w spotkaniach z mężczyznami, że ta perspektywa jest dla mnie mega ważna, ta humanistyczna. Co by tu jeszcze powiedzieć? No myślę, że z dużym zaangażowaniem i sercem podchodzę do tego, co robię obecnie, czyli głównie prowadzę praktykę psychoterapeutyczną i dużo pracuję z grupami w fundacjach, szczególnie w Fundacji Aktywnej Rehabilitacji i w Fundacji Rock and Roll. Czyli to są określone grupy, pacjenckie, tak. Jasne. Lubię pisać, lubię edukować. Całe życie byłam edukatorką seksualną i robię to i pewnie tak już będzie po kres. Jasne. Bardzo ciekawy sposób przedstawienia siebie. Pokazuje mi też, jak siebie przeżywasz na tym etapie swojego życia. Bardzo to jest takie inspirujące, szczególnie kiedy mówisz o świadomej transformacji, zanim jeszcze przejdziemy do naszych głównych wątków, które jakby u podstaw naszej rozmowy będą. No myślę, że jeszcze tożsamościowo bym dodała, że jestem mamą, nie jestem żoną, ale jestem kochanką. Okej. I to też jest ważne. No jasne, że tak. Pewnie. Dzisiaj nagrywamy ten odcinek w dosyć specyficznej aurze. To jest taka aura, która w moim odczuciu bardzo dobrze adresuje temat, którym się będziemy zajmować. Ponieważ może nie jakoś wybitnie, nawet nie wybitnie bym powiedział, ale przynajmniej w jakimś stopniu buduje coś, co wydaje mi się w bliskości jest niezbędne. Czyli aurę intymności. I trochę o tych bobrach rozmawialiśmy przed chwilą, tak jak to nagrywałaś inny podcast na inne wydarzenie na temat intymności przy właśnie tej bobrzej. Jak to się Bobrowej. Chyba bobrowej, nie? Tak. Tamie. Wiesz co, no czasami nie wiem jak odmienić, bo ten polski język jest dosyć trudny. Bobry spotykam w swojej okolicy często, ale nigdy nie odmieniałem w ten sposób tego wyrazu. Teraz będą ci się kojarzyć z intymnością. Żebyś wiedziała. A jak ty myślisz o intymności w ogóle? Może zacznijmy od tego. Czym właściwie taka intymność jest? No jest obszarem, a właściwie na wielu poziomach, obszarem prywatnym. Czyli bardzo związanym ze świadomością, samoświadomością i rozpoznawaniem swoich granic. I umiejętnością ich budowania.
I drugie, odwagą wpuszczania w ten obszar, tak? No i bym powiedziała tak, że możemy myśleć o intymności w kategoriach cielesnych i bardzo chętnie bym więcej o tym porozmawiała z tobą, ponieważ wdruk kulturowy jest trochę inny niż ten, który czuję sama i odkrywam w pracy z pacjentami, klientami. Drugi obszar, który jest mi bardzo bliski, to jest obszar związany z myśleniem. Uważam, że myślenie jest mega intymnym obszarem. Mówisz o takim rozmyślaniu, czy jakiego rodzaju Tak, myślenia? myślę o rozmyślaniu i o dzieleniu się tym i o komunikowaniu się, tak? Czyli, że to jest bardzo intymny obszar. Czyli to ja o czym myślisz, to jest taka inwazja troszeczkę w pewnym sensie. Yy, Jeżeli to jest przymus odpowiedzi na to pytanie w podtekście. Znaczy myślę, że właśnie chodzi o to, żebyśmy w życiu potrafili zadbać o to, żeby to nie był przymus. Tak, żebyśmy potrafili powiedzieć nie. Jakby nie teraz, albo w ogóle. Nie będę się dzielić z tobą na przykład, tak, myślami. To jest moja decyzja, że się chcę podzielić myślami. To jest bardzo, już na tym poziomie to jest intymne. Jasne. Intymność też dotyczy relacji. No i tutaj to bardzo złożona kwestia. Spróbujmy za chwilę tam pójść, ale Tak, to za też chwilę. tam pójść i myślę, że no właśnie, komunikowanie się z drugim człowiekiem jest czymś bardzo, może być czymś niezwykle intymnym. No i bym jeszcze wydzieliła ten czwarty obszar, no właśnie taki seksualny, który też jest, może być intymny. W jaki sposób może być intymny ten obszar seksualny? Z twojej perspektywy? Mówiąc, no właśnie, zmuszasz mnie do myślenia, żebym szybciutko w jakiś sposób, no jednak mi się to kojarzy z byciem w zintegrowaniu ze sobą, jakby tych różnych aspektów i byciu takim, jakim się jest, czyli no, mimo, że to slogan, ale autentycznym w spotkaniu seksualnym. To jest intymność. Być nagim, dosłownie i w przenośni. Mówisz o zintegrowaniu wewnętrznym. Tak. Czy zintegrowaniu w relacji? Czy jedno i drugie? Jedno i drugie, Jasne. tak? No bo w relacji, tym bardziej seksualnej, tak? No podejmuję decyzję, że pójdę z tą nagością do drugiego człowieka i będę na dodatek, bo to jeszcze jest wyższa szkoła jazdy, gotowa przyjąć nagość drugiego. Prawda? Tak, który jest inny. Inny. No. Inny niż ja, czasami inny niż bym chciała? Czy I to, i to. w innym momencie? Tak. Prawda? Tak, Dużo tak, jest tej inności. Tak. Jak można w ogóle, twoim zdaniem, zadbać o intymność w relacji? Szczególnie takiej relacji, która już trochę trwa. W długich związkach. Czy znasz jakieś takie praktyki, czy doświadczenia, które można by tutaj jakoś przytoczyć? Trochę tak zaczynamy i od końca, i od początku, jak o tym myślę. Dobra. Bo to sobie wyobrażam jako takie jednak krągi. Możemy zaczynać w różnym miejscu. Tak, ale jednak myślę najpierw o stworzeniu intymnej przestrzeni. Dla ciebie? Jakby odpowiednich warunków dla spotkania. Świetnie. W ogóle, tak? Czyli, że trudno o intymności innego rodzaju, jeśli jesteśmy w pośpiechu, nie wiem, w jakimś chaosie, jeśli jesteśmy w przebodźcowaniu różnego rodzaju, w braku czasu, w przestrzeni, która nam nie sprzyja. No generalnie chodzi o więcej niż brak stresu. Więcej niż brak stresu. Czyli brak stresu plus jeszcze inne okoliczności. No, czyli bezpieczeństwo, poczucie relaksu, przestrzeni, w której jest miejsce na to, co się tam ma wydarzać. No.
Myślę, że to jest bardzo ważne i też w pracy z parami widzę, że nawet przy dobrej woli jakby zaczyna się od tego, tak, że ludzie mówią, ale my nie mamy kiedy, nie mamy jak, nie mamy gdzie. Nie tyle się kochać, co ze sobą w ogóle porozmawiać i zawsze ze wzruszeniem konstatuję, że czasami gabinet jest jedynym miejscem, gdzie się okazuje, że ludzie, którzy ze sobą żyją przez wiele lat, to jest jedyne miejsce, gdzie się mogą intymnie spotkać, bo jesteśmy w zamkniętej przestrzeni, gdzie jest cicho, gdzie jest przestrzeń na ciszę. Na nas, na nasze. Tak, na uważnianie. Więc tak. Wydaje mi się, że to jest często niedoceniane i się chce zaczynać od środka. Czyli od? Na przykład od różnego rodzaju techniki bliskościowych. O tak bym to Techniki nazwała. bliskościowe. Tak bym to Wspaniała nazwała, nazwa, tak. rzeczywiście. Czyli, Okej. no i co mi przyjdzie z masażu, nie wiem, nawet uważnego, jeżeli jak leżę, to widzę jakby nie zdjęte pranie, No tak? proszę. Na przykład. Taki dystraktor. Tak, Kurczę, tak. właśnie sobie przypomniałem, że przed moją sypialnią za oknem stoi wieszak, suszarka z praniem. Teraz trochę lepiej rozumiem pewne zachowania. Okej, to był oczywiście żart. No. Chcę troszeczkę wrócić jeszcze do tego kawałka, w którym powiedziałaś, że brak stresu plus jeszcze. I wymieniłaś parę tam aspektów. Czy ty masz takie doświadczenie w pracy zawodowej, że to jest podobne oczekiwanie i u mężczyzn, i u kobiet? Czy to się jednak różni trochę od siebie? Czy my jesteśmy podobni, czy jednak nie? A będziemy rozwijać ten temat? Z przyjemnością. Okej. My możemy tutaj prawie wszystko. To dobrze. Ja trochę nie lubię. Jako właśnie ta humanistka, Aha. czyli bardziej niż feministka, Mhm. trochę nie lubię tych takich rozróżnień, że my kobiety, my mężczyźni, bo myślę, że ty też masz takie uczucie, że może masz coś wspólnego ze wszystkimi mężczyznami, tak? Sporo nawet. Ale że jesteśmy strasznie różni, tak? Jeżeli chodzi o to spektrum płci, tak? Nawet myśląc o kategorii binarności, niebinarności, tak? Jasne. Że i moglibyśmy się na tym suwaczku różnie poumieszczać, tak? W sumie to by było ciekawe. Mogę się ciebie zapytać, gdzie jesteś na tym suwaczku? Mocno po stronie męskiej. Czyli Bardzo- jesteś mocno binarny? Mocno Mocno. jestem binarny. Okej. I to nie wynika z moich przekonań, tylko z mojego doświadczenia. Wiesz? Pewnie, znaczy Że takiego siebie odkrywasz w życiu, tak? Doświadczanie, bo to nie jest zamknięte, to się ciągle dzieje. Ono raczej jakieś moje przekonania buduje, a nie w drugą stronę. Wiesz, kontakt z moim ciałem też mi pokazuje bardzo silnie, że to jest męskie ciało. Pod wieloma względami. Ja nie mam doświadczenia życia w kobiecym ciele, więc nie mam tak naprawdę porównania poza jakąś wiedzą, którą czerpię z teorii, ale też poza informacjami, które dostaję od kobiet. No ja na przykład menopauzy miał nie będę, prawda? Będę miał tą całą andropauzę, czy może już Pewnie nawet ją masz. trochę mam. Natomiast ona jakby trochę inaczej pewnie u mnie będzie przebiegała niż u kobiet, z tego co się naczytałem, bo przecież nie doświadczam tego, prawda? Ale to jest jakiś tylko przykład, wiesz? I wydaje mi się, że właśnie w seksualności to bliżej takiej osadzenia w męskości, w mężczyźnie, bo to też są trochę różne dla mnie rzeczy, jakoś się bardziej identyfikuję, ale na przykład mam bardzo wysoki poziom wrażliwości i nie chodzi mi o wysoką wrażliwość rozumianą jako WWO, tylko mam dużą wrażliwość emocjonalną. Na przykład jestem dosyć mocno czułym chłopem, powiem ci. I tutaj absolutnie moją na przykład nauczycielką tej czułości jest zarówno moja żona, jak i moje dzieci. Tak? I tutaj nie powiedziałbym, że to jest jakoś bardzo męskie albo nie męskie. Tak. Tutaj w tym wiesz, to jest w ogóle też fajne pytanie, ja już kończę, bo to nie ze mną jest tutaj ta rozmowa, że ja jakoś bardzo przez ciało też się przeżywam, wiesz, i być może to ono właśnie sprawia, że tak idę w tą stronę, nie? Że jednak humanizm to mam w myślach, trochę w uczuciach,
Jeszcze trochę w emocjach, ale już mniej, Mhm. ale cielesność, a to też wpływa na moje emocje i potrzeby, jest jakoś tak bardziej jestem w tym osadzony, wiesz. Ponad 65% z was ogląda content na tym kanale, go nie subskrybuje, a każda subskrypcja pomaga w jego rozwoju. Także bardzo proszę i dziękuję. A no i widzisz, i może tutaj też wychodzi ta różnica płciowa, bo no ja myślę, że dałabym sobie tak w 3/4, Mhm. czyli dosyć wysoko, ale nie ekstremalnie, tą binarność taką kobiecą, Mhm. ale z racji, myślę, doświadczeń, tak? I tego, czym się zajmuję zawodowo, że mam do tego pewien taki dystans, tak? I wiem, że można się tym suwakiem bawić. Mhm. Naprawdę można się bawić i wchodzić w te różne role i siebie odkrywać. Ja myślę, że to też będzie bardzo ważne, jeżeli przejdziemy na dalszym etapie do mówienia o seksualności. Dokładnie. Czyli, że to no też oczywiście po jungowsku, tak? No to kontaktowanie się z animą, z animusem, no to jest cudowna, że tak powiem, zabawa też. Tak, cudowna. Cudowna. To właśnie anima jest tym aspektem czułości. u Tak, mnie, nie? tak. I to jest bardzo seksualne i sensualne również dla partnerki. Często. W jaki sposób? Jak kobieta widzi tego swojego mężczyznę w różnych odsłonach, Aha. tak? I jak on, bym powiedziała, no aż się rozpływam, jak o tym myślę, jak on Proszę. tak świadomie jeździ po tym suwaku, tak? Czyli Okej. nie jest taki lękowy, kompulsywny sposób przywiązany do tego skrajnie binarnego kawałka, tak? Jeśli ma w tym pewien luz, to jest mega sexy. Ale trochę mówię też w kontekście osobistym, ale nie jestem jedna w tym. Mhm. I myślę, że podobnie jest w drugą stronę, tak? Że bycie tak bardzo w tym takim stereotypie kobiecym jest może być męczące dla obydwu stron. Ja myślę, że też jest bardzo ograniczające, prawda? Tak, No. bo jeden i drugi, tak, stereotyp jest bardzo, bardzo ograniczający, więc może bym zaczęła od tego, tak, że ja w ten sposób rozumiem też to humanistyczne podejście jako bardzo takie wolne, swobodne, takie otwarte, tak, na odkrycia na swój temat, które są w dodatku wpisane w nasze fazy życia. Bo my też popełniamy często taki błąd świadomościowy, zwłaszcza seksualnie, ale nie tylko, że trochę się zatrzymujemy na jakimś etapie rozwoju, mamy jakiś obraz samego siebie, samej siebie, w stylu, nie wiem, mniej więcej w 28 roku życia, maksymalnie 35 i katujemy się mając 40, 50, 60, że nie jesteśmy tacy jak dawniej. A my po prostu jesteśmy w kolejnych fazach i lecimy dalej, tak? I dalej jesteśmy w swoich kobiecościach, męskościach. Trochę brakuje do tego wzorców i trochę, tak dlatego próbuję to wyjaśnić, tak? Bo to trochę jest o tym, że nie przepadam za tym podziałem, bo wydaje mi się, chociaż on jest. I my jesteśmy, no właśnie, tak jak pokazaliśmy na własnym przykładzie przed chwilą, tak? Że jesteśmy w jakiś sposób, to jest kwestia pewnie wrodzona, w jakimś wyboru, w jakimś też świadomości, że właśnie, że to jest ruchome w jakimś zakresie, zależy od sytuacji, potrzeby i tak dalej, i tak dalej. To raczej jednak jestem zwolenniczką takiego patrzenia na relacyjność pod kątem jednak poziomu samoświadomości. Że spotykamy się jako ludzie i możemy się pod tym względem różnić. Nie chodzi mi o porównywanie, ale to będą zupełnie innego rodzaju spotkania i intymności, w zależności od tego, jakie są między nami dysproporcje. I oczywiście to będzie miało różne przejawy, jeśli będę kobietą, która jest jeszcze na tym etapie, że bardzo szuka mężczyzny po to, żeby uleczyć swoje rany i spotkam świadomego mężczyznę, który już to poprzerabiał i to będzie zupełnie inna relacja.
I odwrotnie, jeśli będę kobietą, która już umie się sobą zaopiekować, ma pewien rodzaj ugruntowania w sobie i spotka mężczyznę, który chce sobie w relacji ze mną uleczyć te rany, a zupełnie to będzie inne spotkanie, jeśli będziemy ludźmi dojrzałymi, świadomymi, dojrzałymi w sensie zaopiekowanymi przez siebie. No myślę, że wiesz, o czym mówię. Jasne. I to mi się wydaje ważniejsze. Okej. W budowaniu takiej przestrzeni intymnej. Wiesz co? Bardzo mnie zainspirowało to pytanie, które ty mi zadałeś na temat tego spektrum. Szczerze powiem, że chyba nigdy tak bardzo świadomie nie odpowiedziałem na tego typu pytania, którego sobie nigdy nie zadałem, a teraz to zrobiłem. I wiesz, tak jakoś we mnie jest bardzo mocno to ciało jednak, wiesz, że kurczę, na takim metapoziomie, o którym mówisz, świetnie to rozumiem i też jestem nawet w procesie współtworzenia takiej relacji. Gdzie, wiesz, no z moją Czyli partnerką, czujesz to. tak, no nie jestem od wczoraj, to jest dynamika, wiesz, pamiętam ją, jak nie mieliśmy dzieci i widzę ją, jak mamy trójkę. I to siłą rzeczy. Mówiłaś o gabinecie, o tym, że to jest taka przestrzeń, w której nareszcie się można spotkać. No cierpimy trochę na taki brak tej przestrzeni. No Z drugiej przy trójce strony, dzieci, tak, no właśnie. Z drugiej no strony właśnie. cieszymy się, że taką mamy konfigurację rodzinną, ale jednak te nasze ciała też tam jakoś, kurczę, pracują w tym wszystkim. No jednak jej ciało kobiece i moje męskie, z tego co mi mówi, no wierzę, że mówi serio, to jakoś tak oddziałują na siebie w taki pozytywny sposób, że te dzieci nam się pojawiły na świecie na przykład. Więc tak zastanawiam się, na ile to właśnie ciało jednak nie jest takim obszarem. Ja to rozumiem trochę jako taką bazę w ogóle, wiesz, jak rozmawiamy, że moje ciało męskie jest moją bazą, z której ja w pewnym sensie mogę wyjść ponad tą bazę i tutaj rozmawiamy o wrażliwości, załóżmy, o sposobie komunikacji, bo to nie bardzo od ciała mojego zależy, no chyba, że języka nie mam, no to tak. Natomiast mam też pewnego rodzaju stricte męskie historie w tym ciele. No ja na przykład mogę mieć problem z erekcją. No ty nie będziesz miała problemu z erekcją. Nieprawda? O, proszę. No i porozmawiajmy. Proszę bardzo, tutaj będzie, bo akurat mówiłam o tym przedwczoraj. O, super. I przedwczoraj na Festiwalu Rozkoszy o tym mówiłam i dla swojego zespołu terapeutycznego o tym mówiłam. Śmiało, to super, w ogóle bardzo Chodzi ciekawe. mi o to, i jeszcze tydzień wcześniej o tym mówiłam na kongresie diabetologicznym. Dlaczego akurat to wspominam, że na diabetologicznym? Ponieważ zarówno w obszarze na przykład dotyczącym cukrzycy, ale w obszarze dotyczącym urazu rdzenia kręgowego, no, chodzi mi o nauki medyczne, mnóstwo jest badań, artykułów naukowych dotyczących zaburzeń erekcji i ejakulacji, które się wiążą z tymi urazami, chorobami, jakby tego jest mnóstwo, tak? W ujęciu męskim. W ogóle nie ma literatury, ona się co dopiero pojawia i to z reguły seksuolożki, urolożki, celowo z końcówkami też mówię, że to kobiety się tym zajmują. No i teraz nie chciałabym znowu wyjść na maniaczkę łechtaczkową, ale naprawdę to coś mówi o tym, że w 1998 roku zaczęła być opisywana łechtaczka w taki sposób, żeby, że tak powiem, umieszczać prawidłowe ryciny i opisy w książkach medycznych, bo zajmowano się ciałem kobiety, jej cielesnością wyłącznie w kontekście reprodukcyjnym. Jasne. A nie płodnościowym, i tak dalej. a nie przyjemnościowym i seksualnym. No i tutaj bym chciała powiedzieć, i to jest i myślę, że to mnie bardzo cieszy, że będzie walor edukacyjny, ponieważ no to na pewno wiesz, tak, że Jasne. są to narządy homologiczne, że łechtaczka ma nawet więcej zakończeń nerwowych niż żołądź penisa. Też jest erekcja. No, bo... I też jest erekcja. Jasne, I tak. że ta erekcja łechtaczki, czyli wypełnienie ciał jamistych, tak jak w penisie, krwią, powoduje, że
wagina wewnątrz, tak, zmienia, że tak powiem, swój kształt. Pojawia się takie wybrzuszenie, które błędnie było nazywane punktem G, a jest obszarem G. I to wybrzuszenie, które ma troszeczkę innego rodzaju nabłonek, tak, on taki bardziej chropowaty, jakby wtedy wagina, jeszcze jeśli dojdzie do tego lubrykacja, chce penetracji. Bez tego nie chce. Jasne. Tak? Czyli przyjemność, jakby narządem seksualnym podstawowym kobiety jest łechtaczka. Tak, tak. Tak? I dlatego tutaj złapałam cię za słowo, Bardzo dobrze. że u kobiety po prostu to nie będzie widoczne. I myślę, że rzeczywiście jest to pewnego rodzaju i dar, i przekleństwo mężczyzny. Powiem to z perspektywy... A co konkretnie jest darem? Zaraz powiem. Dobrze. Z perspektywy kobiety, że kobieta może widzieć, czy mężczyzna ma erekcję, czy nie. I to jest coś bardzo intymnego i jest wpisane właśnie w to, o czym rozmawiamy, tak? Czy jesteśmy gotowi jakby na to i żeby sobie powiedzieć pewne prawdy i się zaopiekować tym tematem. Bo znowu w pracy takiej humanistycznej z mężczyznami bardzo często jednak, nie wiem, czy się z tym zgodzisz, że jednak jesteśmy cielesnością uobecnioną, tak, i nasze narządy płciowe są mega sprzężone i z sercem, i z naszym mózgiem. Jasne. Więc poza zaburzeniami erekcji, które mają charakter związany z różnymi chorobami, to jednak to, co w głowie i w duszy, też będzie się przejawiało w reakcjach penisa. To prawda. Wiesz, rzeczywiście o tej erekcji nie powiedziałem bez powodu. Jesteś, wiesz, znakomitym ekspertem, więc nie zdziwiłem się wcale, kiedy powiedziałeś, że jednak tutaj w przypadku mężczyzny to jest po prostu bardziej widoczne, a to też może wpływać i wpływa. To ty masz tutaj większą praktykę niż ja, na sposób przeżywania siebie w relacji z kobietą, prawda? Bardzo, ale też w drugą stronę, dlatego odpowiedziałam, że nie tylko tak, bo mężczyzna, który trochę wie o cielesności kobiety, to wie, że ciało zna odpowiedź. Jeżeli tak, kobieta znowu właśnie nie ma określonych schorzeń, to wyczuje to, czy jej łechtaczka, tak, jest w stanie erekcji, bo to można wyczuć w obszarze, na poziomie warg sromowych, tych wewnętrznych, takie 2 wałeczki, tak, i też wyczuje, czy kobieta ma lubrykację, tak, i to jest analogiczna reakcja do erekcji u mężczyzny, tak? Czyli, że jest to jakaś spójność w psychice i w ciele, tak? I że intymne jest to, kiedy jesteśmy w tej prawdzie i się nią opiekujemy, tak? Czyli, że mężczyzna też zauważa, że w kobiecie jakby nie ma pewnego rodzaju gotowości i że czegoś by jeszcze potrzebowała. I to niekoniecznie... celowo użyję, znowu pójdziemy w następną ścieżkę gry wstępnej, bo ja nie uznaję w ogóle tego słowa. No to rzeczywiście pójdziemy za tą ścieżką. Tak, to bardzo ciekawe. Tak, ale że może po prostu potrzeba, jak to się mówi, więcej rozmowy, więcej czułości, więcej Bliskości uważności, pewnie. bliskości, Jasne. tak. Jakiejś takiej przestrzeni do tego, żeby właśnie można być bardziej nagim. Wiesz co, to w ogóle piękne słowa mówisz. Strasznie mi się ta rozmowa podoba, ona mnie też bardzo inspiruje. Ale ja jednak chłopem jestem, wiesz, takim z krwi i kości. I też, ponieważ z tymi mężczyznami pracuję i ten kanał głównie mężczyźni oglądają, ale nie tylko oczywiście. Ale jestem otwarta. Tak, to zatrzymałem się też, może nie to, że się zatrzymałem, ale zostały mi w głowie takie słowa, o których powiedziałaś. A propos gotowości kobiety do penetracji, właściwie pochwy, prawda? Że ona chce. A dlaczego się na tym zatrzymałem? Ponieważ w męskim świecie właśnie, i tu znowu mam korelację z ciałem, chcenie może i jest,
tylko możliwości niekoniecznie. I do czego zmierzam, bo to jest to dopiero połowa. Dobra. Mam też takie, nawet nie poczucie, a wręcz pewność, że jest jednak trochę inna presja kulturowo wywierana Ależ na sprawność. I to celowo używam tego słowa, jak wiesz, jak do silnika wręcz. Na sprawność seksualną mężczyzny i zupełnie inaczej to wygląda w przypadku, no chyba nie ma sprawności seksualnej kobiety, nie słyszę tego w potocnym języku. Ależ oczywiście. I znowu na tym polega to humanistyczne podejście, tak? Znaczy, czyli, że myślę, że zamiast tak jakby tak narzekać na patriarchalne podejście mężczyzn w seksie, to można popatrzeć na to, jaka jest presja kulturowa. To jest pewnego rodzaju nawyk, jakby przyzwyczajenie, tak? I mężczyzna, który nie jest pewny siebie w sensie ugruntowany, jakby gotowy przyjąć siebie również ze swoją cielesnością i sygnałami z jej strony, tak, też nie będzie szukał kobiety, która jest zintegrowana, bo będzie się jej bał po prostu. Co to znaczy I jej w kulturze, no właśnie, to jeszcze dokończę z tą sprawnością, bo tu jest mnóstwo bardzo ważnych wątków i podam mocny przykład. Ja na co dzień bardzo dużo pracuję z osobami po urazie rdzenia kręgowego i kobietami i mężczyznami, czyli to są osoby, które nie czują swojego ciała przynajmniej od pasa w dół, jeśli nie od brodawek piersiowych. Zupełnie nie mają czucia? Jakby brak kontroli jest też? Też. Często jest brak kontroli zwieraczy i tak dalej. Nie będziemy szli specjalistycznie, tylko chcę powiedzieć, do czego to, do jakich wniosków i obserwacji to prowadzi. Oczywiście takie osoby jakby również pragną relacji seksualnej i absolutnie mogą być w relacjach seksualnych. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Tam dużo jest ciekawostek, ale no, muszę, że tak powiem, je ominąć. I teraz chodzi mi o to, że w przeżyciu, bo robiłam duże badania na ten temat swojego czasu, taka książka powstała, 500 stron ma, to wywiady pogłębione, diadyczne, czyli miałam przyjemność rozmawiać w sposób pogłębiony z 60 mężczyznami na ten temat, takimi, którzy tego doświadczyli. I wyszło coś, co w sumie jest oczywiste, ale my nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo. Tak. Czyli, że u mężczyzn tym, co tak uderza w kategorię męskości, jest utrata sprawności. Czyli to, co będzie w przeżywaniu męskości, również w wieku dojrzałym, to jest osłabianie się sprawności fizycznej i w ramach tej fizycznej jest wpisana seksualnie zdolność erekcyjna, no tak? I jest to jakby z automatu wpisywane i myślę, że jeśli chodzi o intymność i o seksualność, to mega wyzwoleńcze jest dystansowanie się jakby do tej kategorii. A w jaki sposób można to dystansowanie osiągnąć? Jeszcze powiem o kobietach, Jasne. że jesteśmy tak samo zniewoleni, tylko w innych obszarach. Że u kobiety to będzie związane z odbijaniem się w cudzych oczach, czyli z kategorią atrakcyjności seksualnej. Ja tobie się podobam, tak? Czy ty na mnie reagujesz? Na ile, że tak powiem, się odbijam w męskich oczach i na tym będę budowała poczucie kobiecości. I myślę, że nawet często łatwiej nam jest spojrzeć ze zrozumieniem, jaki to jest bagaż taki kulturowy, jak patrzymy na siebie odwrotnie, tak? Czyli jeżeli wiem, jaki to jest bagaż dla mężczyzny, a mężczyzna rozumie, jaki to jest bagaż dla kobiety i jak to jest niesprawiedliwe tak naprawdę pozbawianie tak, nas, jeśli mamy osłabioną sprawność fizyczną, czy mamy mniej kanoniczną, nazwijmy, urodę, tak? Bo w niczym, w sensie takim egzystencjalnym nam to nie odbiera naszej męskości i kobiecości. Jak to jest napierające, krzywdzące, tak, ograniczające. Stresujące. I tak dalej. No. Tak. Wiesz, ty też pewnie masz dużo doświadczeń z mężczyznami, którzy przychodzą na sesje, na warsztaty i się wstydzą. To jest przynajmniej tego właśnie, że jest problem z erekcją,
tego właśnie, że nie są w stanie zaspokoić partnerki i tak dalej, i tak dalej. I to jest, wiesz, wiesz, mam takie czasami myślenie o takim przekazie, Tak. że ta męska seksualność to jest, wiesz, bycie takim wiecznym wibratorem. Takim Super, że to mówisz. w przymusie bycia wiecznym wibratorem, bez możliwości decydowania, wiesz. A z drugiej strony... Wiesz, że to jest miód na moje serce. Przepraszam, że ci przerwam, ale to jest, bo dokładnie mówisz to, co mówią mężczyźni dojrzali, czyli tacy 40 plus, No nie troszkę się już chyba zaliczą. ale nie 60 plus, tylko Jasne. mniej więcej od 40 roku życia, którzy mówią, że no właśnie są w jakiś sposób zmęczeni. Rolą Robocopa, masturbatora takiego. Zresztą Penetratora i tak dalej. penetratora. Ja bardzo lubię te opisy, że taki stereotypowy zachodni seks to jest tak naprawdę wzajemna masturbacja. Sobą. Sobą, tak. Sobą nawzajem tak. jeszcze. Bo tak samo z perspektywy kobiecej jakby to jest mega męczące. Tak się ciągle starać, żeby się tak odbić w cudzych oczach i nie wiedzieć, kim się jest. I że o ile bardziej fascynujące jest to spotkanie człowieka z człowiekiem, z tymi różnicami płciowymi, tak? Jakby takimi, jakie są. I to jest I jakie się wtedy cały czas też rozwijają te różnice. Tak, No bo tak, tutaj tak. też sobie powiedzieliśmy, że my w różnym wieku, no też mamy te nasze ciała różne. One są w innym stanie. Tak, Inne hormony, inne stężenie, inne potrzeby, inny kontakt, inne zdrowie. Tak, ale jednocześnie mamy w jakimś sensie coraz więcej sobie do zaoferowania. Ja w swoim czasie, wiele lat temu, pamiętam, że byłam zaskoczona, bo byłam wtedy dużo młodszą osobą, a przygotowywałam się do spotkania z seniorami. I w ogóle to było wielkie dla mnie szczęście, że tak szybko pracowałam z seniorami w obszarze seksualności i znalazłam mnóstwo badań tam do prezentacji i okazało się, bo to było wtedy jeszcze na zachodzie, teraz już polscy seniorzy to też się bardzo zmieniają, tak? No bo to już są osoby prawie w naszym wieku, więc już to, no zupełnie mamy inne poglądy, tak? W inny sposób się będziemy starzeć, również psychoseksualnie. I się okazało, że oni się tam i masturbują, i się zakażają tymi infekcjami przenoszonymi drogą płciową, że wchodzą w związki, że szukają miłości z dawnych lat. No, i mówię o ludziach 80+. Potem przypomina mi się taka audycja w TOK FM z Ewą Podolską na temat właśnie miłości seniorów i ludzie dzwonili. No i Ewa wątpiła, czy to będzie wesoła audycja, pogodna w tym sensie. Ja powiedziałam, dajmy szansę. Ostatni telefon, w ogóle bardzo fajne były te głosy słuchaczy. Ostatnio zadzwoniła 83-latka, która jak została wdową, spotkała się ze swoją miłością z dawnych lat. Mężczyzna też był, że tak powiem, singlem. I mieli trochę jak w filmie Powodzenia Rio Grande, najbardziej udany seks w życiu. I każdy dzień, i ona to na entanie powiedziała, że każdy dzień zaczyna od tego, że jej ukochany stymuluje jej łechtaczkę. Bo bez tego to jest dzień stracony. Proszę I powiedziała to 83-latka, więc to też było niesamowite. No i też to, co chciałam powiedzieć, że z wiekiem, i teraz też odwołuję się do badań, wzrasta w relacji intymnej poziom wzajemnej życzliwości. Właśnie. Po prostu życzliwości, że nie wchodzimy z taką ilością lęków, lęków, kompleksów, i byciu niewystarczającym, jak to mają młodsi ludzie, tylko po prostu jak już wchodzimy w tą relację, to wchodzimy, tak? Budujemy ostrożnie, ale budujemy zaufanie, bo nam o to chodzi. Chodzi nam o bliskość, o zaufanie, tak? Jest serdeczność, życzliwość. Nie mówię o poglądach, mówię o wynikach badań. Myślę, że to warto o tym w ogóle mówić. poglądów w tym, co powiedziałaś. Natomiast kiedy mówiłaś o osobach 80+, tak. to w ogóle, wiesz, cofnęło mnie to do takiego mojego doświadczenia. Kiedyś miałem taką bliską mi kobietę, 80-paroletnią, i udało mi się z nią zbudować taką relację,
No, myślę, że właśnie intymną, ale w sensie takim, że ona mi też opowiadała dużo o swoim życiu, wiedząc też, co się w moim życiu Myśli dzieje. są intymne. Tak, dokładnie tak. Wiesz, ona wpuszczała mnie do swojego świata przeżyć, ja ją do swojego i to było dla mnie niesamowicie edukacyjne, ponieważ ona całkowicie zmieniła mój pogląd na to, jak może wyglądać, no nazwę to jednak starość, no 85 to już nie jest młody wiek. No tak. I to, co było niesamowite, to jak ona z taką dziewczęcą wręcz, jak to powiedzieć, trochę czułością, no bo nie zalotnością wobec mnie, tam tego nie było. Takim troszeczkę, słowo zawstydzenie też mi tu nie odpowiada. Brakuje mi słowa. Kokieterią? Kokieterią, dzięki właśnie, dziękuję. Ona mi opowiadała o tym, jak wygląda jej pożycie intymne z jej mężem, który był od niej ze 2 czy 3 lata starszy. I nigdy nie zapomnę tego zdania. Mówi, słuchaj Jacek, wiesz, no my tam mamy relacje, to on jej opowiada, no i mamy też seks. Ja do tego mojego starego, tylko to stary to wiesz, tak jak imię prawie, to nie to, że jakieś degradujące, ja go tam zaczepiam, żebyśmy się poszli kochać. No i się kochamy. On tam stęka, że go wszystko boli i tak dalej. I tak sobie myślę, kurczę, to jest niesamowite, jak to bardzo zmienia nasze myślenie o tym, że ta nasza seksualność, to ona nie trwa do 40 roku życia albo do momentu, jak nam się dzieci urodzą, tylko ona jest wiecznotrwała praktycznie, aż do momentu zakończenia naszego życia. Tak, i teraz, żeby nie było tylko o seniorach, to wrzucę jeszcze właśnie to z tą grą wstępną. Czyli, że nasza seksualność, ta potencjalna możliwość spotkania się w intymności, jeżeli mówimy o heteroseksualnych spotkaniach, tak, mężczyzny i kobiety, jakby nie opiera się wyłącznie tak, na sprawności fizycznej mężczyzny i jego zdolnościach erekcyjnych. Tym bardziej, że to też jest bardzo ważne, bo jeżeli jest sprzężone też, że bycie kobietą w relacji seksualnej to jest bycie obiektem do stereotypowego podniecenia wzrokowego, że tak powiem, mężczyzny, no też nie tylko na tym się Ale rzeczywiście, że opiera. Szczególnie im starsi są mężczyźni, nie mam na myśli 50-latków, tylko już nawet 30 parę. Tak. Wiesz, powiem ci tak, najbardziej atrakcyjną kobietę, jaką w życiu widziałem, oczywiście ona piękna była, ale dużo widziałem pięknych kobiet. Natomiast ta miała coś ponad to. Ona miała ruch, ona miała tembr głosu, ona miała sposób wypowiedzi, ona miała intelekt i to sumarycznie budowało taki obraz. No tak. Poza tym no te kategorie, no właśnie jakby można do nich podchodzić trochę względnie, bo powiedziałam, u kobiety też istnieje coś w rodzaju sprawności, tylko jakby nie ma jakby tego w opisie. Tak. No bym powiedziała, sprawność fizyczna też się, się w jakiś sposób ale liczy. Zdrowie po prostu. U mężczyzny też w jakimś stopniu się liczy uroda, ale to są jedne z bardzo wielu elementów, które z biegiem czasu okazują się nie tak bardzo istotne w tym, żeby było dobrze, żeby był ten przepływ, żeby była ta energia, żeby była ta fascynacja wynikająca z odmienności, tak? Jeżeli tą odmienność widzimy bardziej precyzyjnie, jakby możemy się nią delektować w tych wszystkich smakach, jakby tak, jak smakuje ta męskość, tak? Że no przecież sprowadzanie jej do tego, czy mężczyzna ma erekcję, czy nie, no to z perspektywy kobiecej, to też... To jest takie pornograficzne, mówię. Znaczy to jest mega pornograficzne, tak? I tutaj wrócę do tej gry wstępnej. Znaczy tak, że nawet myślenie, i to jest do mężczyzn moja tutaj petycja, tak? Znaczy, że to jest też strasznie ograniczające, bo gra wstępna zawiera w sobie po pierwsze słowo gra. Więc halo, o co tu chodzi? Ja nie chcę grać, ja chcę być, tak? Chcę być przy mężczyźnie, tak? Jakby czuć jego obecność, wiesz, tak? Ta gra to taki jego istnienie, jego no właśnie, odmienność, jego
No właśnie, no jego specyfikę i odwrotnie. A drugie, wstępna, no to właściwie to, przepraszam, do czego? I to nie tylko działa negatywnie na samą kobietę, która myśli o tym, że jeżeli tak nie dojdzie, albo nie daj Boże, ma na przykład dyspareunię, tak? Powiesz, co to takiego? Bolesność w trakcie stosunku. Czy w ogóle wulwodynię, tak? Jakiś rodzaj odczuwania, tak? Bolesności przy próbach penetracji. I z perspektywy męskiej też, no to jest gra wstępna, czyli muszę doprowadzić do tej penetracji, tak? No, wiadomo. No bo reszta to jest wstęp tylko, tak? Jest to niezwykle upraszczające. Jasne. I ja jestem przeciwniczką używania określenia gra wstępna. Wolałabym określenie czasem zabawa, czasem spotkanie, tak? Erotyczne, bo w zabawie jest dużo miejsca na binarność, ale z pewną lekkością, a nie przymusem, że my sobie tak switchujemy te role, tak, że mogę być bardzo kobieca, stereotypowo mega kobieca, czyli też i submisywna, i jakaś trzpiotka, idiotka i w ogóle, ale to jest tylko zabawa, Jasne. tak, albo mogę być dominą, mimo że w życiu nie jestem tą dominą i możemy, i mój partner również jakby może po tym suwaku sobie jeździć i ta wolność może być absolutnie cudowna i wtedy to jest zabawa, tak? Możemy też, jakby będąc bardzo osadzeni jakby w swoich rolach, nie musimy tak jeździć, tak? Po tych suwakach i możemy iść w jakość, w sensie jakby no głębie, tak? Tego spotkania, jakiejś uważności, jakiejś wymiany, tak? Pewnie najfajniej jest i tak, i tak. I to się wszystko z taką dużą bliskością kojarzy, co mówisz, tak? Autentyzmem. Tak, właśnie. No i intymnością w związku z tym również. Zaufaniem. Tak. Wiesz co, I dobrą komunikacją. No banał, ale no, to jest to, czego naprawdę można się uczyć przez całe życie, żeby się dobrze komunikować. Jak rozmawiamy sobie o tym i poszliśmy też w kierunku ludzi już wyraźnie starszych, to zobaczyłem, wiesz, taką oś czasu gdzieś w swojej głowie i widzę młodych mężczyzn, no nawet chłopców, wiesz, 17-18-letnich. No tak, manosfera i te rzeczy. Ale nawet nie w tym rzecz, tylko wiesz co, znowu jestem w ciele. I widzę ten wystrzał testosteronu. Nie? Przeżyłem to. Wydaje mi się, że to jest trudno jest opisać. Ktoś to napisał kiedyś takie zdanie, że ten moment, w którym młody chłopiec zamienia się w młodego mężczyznę na poziomie hormonalnym, tak. I ten 700-800-krotny wzrost poziomu testosteronu to jest tak, jakby się ktoś paliwa rakietowego nalał do diesla. Że tam jest po prostu ten diesel niegotowy na to, ale poziom pobudzenia jest tak duży, tak duża jest impulsywność i na to nakłada Ale się... to jest rola ojców, tak powiem. Super, że to mówisz, tak, bo rzeczywiście też mam wrażenie, że żeby tutaj uczyć, modelowanie tego... Żeby chłopak się uczył i traktował tą Własnej seksualność, seksualności. nauczył się jako zasobu, a nie czegoś, czego też uczy ta pornograficzna kultura, że to jest w czasach też... no Me Too i różnych takich rzeczy, tak? Czyli, że mnóstwo młodych chłopaków, jak odkrywa tą energię, to ma do niej wysoce ambiwalentny stosunek. Że to jest coś, no, że ta energia seksualna jest potężna i jest zasobem i jednocześnie jakimś źródłem wstydu, ale też i potencjalnej przemocy, że należy się bać jakby samego siebie. Dokładnie tak jest. I to jest rola ojców, żeby uczyli tych już dojrzałych, stabilnych, którzy ogarnęli ten temat, tak? Jak tą energią zarządzać. Tak? Wiesz, jaki jest problem w tej dziedzinie? Że ci ojcowie też bez ojców. I to się niestety roluje, to się teraz zmienia dopiero powolutku. Tak. Między innymi my tutaj w Maskulinum staramy się jakoś troszeczkę nad tym pracować. Trzeba o tym mówić, bo mnóstwo się niedobrych rzeczy dzieje, tak? No bo dlatego rzuciłam to hasło manosfera i tak dalej, ale że... Znaczy, bo to jest wynik tego niezaopiekowania tego tematu i dlatego tak się dzieje i to się polaryzuje. Natomiast ojcowie ojcami, ale generalnie starszyzna za to zawsze odpowiadała i rytuały przejścia, które właśnie w określonym momencie życia chłopca
pomagają mu się ze sobą spotkać, pomagają mu się siebie nauczyć, pomagają mu się siebie regulować, kontrolować, ukierunkowywać. Powoli się też te rytuały odradzają. Uwierz mi, byłem w tym roku i w ubiegłym, natomiast to nie jest ta skala jeszcze. I też dlaczego też tutaj powiedziałem o tej starszyźnie, bo nie chciałem, żeby ojciec, który ma dzisiaj synów, ja mam, i to małych, nagle wpadł na taki pomysł, że on teraz musi jeszcze to. A on przecież też nie ma zasobów często. I bardziej tutaj chciałbym, żeby wybrzmiało, że to jest generalnie praca dorosłych, dojrzałych mężczyzn. Najpierw ze sobą, a potem w kierunku młodszych. I to się dzieje bardziej. Popatrz, i społeczności. Jakby nie pracy takiej jakoś indywidualnej, bo powiem, no normalnie to się poczułem teraz, jako ty o tym mówisz, a akurat w ten piątek jadę do Czerwonego Namiotu w Krakowie. To jest wielka wystawa, 200 artystek polskich. Czerwony Namiot to było miejsce z kolei spotkań kobiet. Proszę. Wokół cyklów księżycowych, miesiączki i tak dalej. I zostałam tam zaproszona jako kobieta w transformacji menopauzalnej. Zrobiłam taki artefakt, czyli obiekt artystyczny w postaci takiej misy, w której jest ziemia, zmieszana z moim endometrium, uzyskanym w wyniku zabiegu medycznego. I z tej ziemi wyrasta roślina. I ona symbolizuje tak zwaną mądrą krew. I już wracam tutaj do tematu, czyli to jest kwestia społeczności, żeby młode dziewczyny, młodzi chłopcy jakby doświadczali osób dorosłych w różnych cyklach życia, tak? Z otwartym tematem energii seksualnej, jakkolwiek ją rozumiemy, czy męskiej, czy kobiecej. I co to znaczy mądrze się nią zajmować. Dokładnie. I to jest w naszych tradycjach i to jest robota tak naprawdę taka nasza, bym powiedziała, w społecznościach, tak? Bo samotny ojciec, samotna matka w sensie tego nie udźwigną, tak? No muszą mieć oparcie we wspólnocie. Dokładnie. Tak? I dlatego chciałem, żeby to wybrzmiało, bo wiesz, ja doskonale wiem, jak bardzo wielu ojców, nie powiem młodych, bo nie chodzi o wiek, tylko o staż, ma dzisiaj niesamowity kompleks związany z tym, że on jest ojcem, ale ma poczucie natychmiast, że jest niekompetentnym ojcem, że nie umie, że ma złe wzorce, że nie wie jak. I teraz, gdyby on usłyszał, że teraz jest rola ojca, jeszcze edukacji tego rodzaju, Boże, to już w ogóle masakra. To już o społeczności. Ale chciałbym jeszcze wrócić do tej osi, która mi się pokazała, wiesz, bo kiedy rozmawiamy o tych, no ja jednak przy tych mężczyznach zostanę na razie. Mamy tych chłopaków, powiedzmy 18 i mężczyzn 85 czy 90 nawet. Życzę sobie dożyć tego wieku względnej przynajmniej sprawności. To właśnie ta sprawność mnie zainteresowała, wiesz. Taki jest wykres bardzo znany dotyczący poziomu libido w zależności od wieku i w zależności od płci. Nie narysuję go teraz, ale on wygląda tak, że poziom libido u chłopców młodych jest w ogóle kosmiczny i to nagle wzrasta. On tam osiąga apogeum, powiedzmy, w okolicach 25-30 lat. Ja nie pamiętam, tak strzelam. U chłopców to jakoś nawet wcześniej. A może i tak. Bo to właśnie na tym trochę ten dramat polega, że... Tak. Tu chodzi mi o to, nie przywiązywałem się do tych liczb. Chodzi o to, że potem zaczyna spadać, a u kobiet jest jakby na odwrót tam to narysowane w tym wykresie. I teraz pytanie jest takie, czy po pierwsze potwierdza, że to tak jest, z tym libido u mężczyzn i libido u kobiet, że ono jednak u dojrzalszych kobiet jest wyraźnie większe, bo tak na tym wykresie widziałem i to nieraz go widziałem, a u mężczyzn ono wyraźnie spada. Wiąże się to z poziomem testosteronu, między innymi stresu, zdrowiem i tak dalej u mężczyzn, czy nie tylko z tym? I czy to rzeczywiście tak to wygląda? Bo kiedy mówimy o spotkaniu... Trudne pytanie. Wbrew pozorom, to zależy, z jakiego miejsca bym miała odpowiadać. Wiesz, takiego bardziej naukowego, to jakby jak definiujemy libido, tak? Jakby czym jest podniecenie, czym jest pożądanie. No współcześnie trochę, zwłaszcza po badaniach kobiet, to się zaczyna inaczej opisywać. Myślę, że z powodu stereotypowego myślenia o seksualności męskiej też to się za mało bada. Tak? Czy jesteśmy... Tak, męska seksualność moim zdaniem jest prawie w ogóle nieprzebadana. Wbrew pozorom ona jest badana w sposób mega schematyczny, według właśnie tego, że męska seksualność to jest taka, czy mu się chce i czy ma odpowiedź z ciała. Dalej w stereotypie jest A znowu terapeutycznie wiemy, że mężczyzna może bardzo chcieć i nie mieć odpowiedzi z ciała. Prawda? I odwrotnie, może nie chcieć
i może mieć erekcję Codziennie o poranku, na przykład. Na przykład, tak? Albo w wyniku jakiejś stymulacji, tak? A w środku może być wypełniony myślami o bezsensie w ogóle sytuacji, w której się znajduje. No. Więc trochę bym powiedziała, że myślę, że warto przy twoim pytaniu zastanowić się, co my określamy jako libido. Coraz więcej się pisze jednak i może znowu z racji swojego zawodu jestem bardzo uważnie jakoś przywiązana do tych badań, które pokazują, że podniecenie bardzo często jest reaktywne, a nie spontaniczne. Że jak myślimy o libido, to myślimy albo o może nawet popędzie, tak, związanym z płodnością, tak, to może byłoby libido, tak, albo o pożądaniu spontanicznym. A to jest jasne, że młodzi ludzie będą mieć częściej pożądanie spontaniczne, tak jak w ogóle będą mieć różne reakcje spontaniczne, bo nie są poprzedzone jakąś refleksją i zróżnicowanym doświadczeniem. Tak? I to jest jasne, że to jest wpisane też w jakimś stopniu w wiek. Więc będę to komplikowała, tak? Dodawała tutaj refleksji do tego, że wydaje mi się, że opisy są bardziej te, o których mówisz, one są bardziej o wzorcach kulturowych niż się wydaje. No, proszę. Czyli to jest o wzorcach kulturowych dotyczących cielesności. Tak? Czyli, że zupełnie inne informacje dostaje w wyniku treningu kulturowego mężczyzna na temat swojej cielesności, zwłaszcza obszaru genitalnego, a zupełnie inne informacje dostaje kobieta. I to jest trochę tak, jakby mężczyzna w cyklu życia coraz bardziej integrował jakby to, co cielesne z tym, co emocjonalne, duchowe, intelektualne, a kobieta tak jakby się pozbywała z biegiem lat tych wdruków obarczonych poczuciem winy i wstydu. I że w jakimś wieku my się bardziej po prostu spotykamy, tak? I że mamy inne lekcje do odrobienia, a one są uwarunkowane w bardzo dużym stopniu wzorcami kulturowymi. I pójdźmy za tym, bo to myślę jest punkt, wiesz. Rzeczywiście jest tak, że przecież od dłuższego już czasu wiemy, że kobiety zrezygnowały z takiej bierności w obszarze swojej seksualności, takiego, wiesz, nie mówię o wszystkich. Jest przypisana kobietom. Ale kulturowo było tak, że ona musiała być wybierana, zalecana i tak dalej. Dzisiaj, wiesz, też już mam parę lat ze sobą życia i to nie było takie oczywiste, jak byłem młodym chłopakiem, że kobieta mi powiedziała, czego ona by chciała ode mnie w obszarze seksualnym. Oczywiście. A dzisiaj o wiele częściej to robią kobiety. One są o wiele bardziej świadome, jakby są bardziej otwarte na eksperymentowanie, na sięganie badania, to o czym rozmawiamy. No masa tego jest. Kobiety też są odbiorcami zdecydowanie bardziej otwartymi na tym etapie rozwoju naszej cywilizacji, że się tak wyrażę. Mam nadzieję, że to się zmieni, też mężczyźni dołączą. Po to ten kanał na przykład robi. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że mamy taką sytuację, że powiedzmy mam 45-letnią partnerkę, która, jeżeli chodzi o ten kulturowy gorsecik, ona go tam sobie rozpięła albo zrzuciła i mówi, słuchaj Jacek, wiesz, jest taka sytuacja, że ja to teraz bym chciała to i tamto. Nie? Kurde, no ważna dla mnie kobieta, muszę ci powiedzieć. I też mi się podoba i tak dalej. Ale moje tam 50-paroletnie ciało mi mówi, hej Jacek, ten teściu to trochę masz za niski. No bo mogę mieć, prawda? To jest jednak fizjologicznie. To moje ciało nie będzie tak rezonowało, jak wcześniej rezonowało i to jest, chcę to teraz bardzo wyraźnie podkreślić. Z jednej strony jest duża pułapka u mężczyzn, którzy, nawet wczoraj miałem taką sesję terapeutyczną z moim klientem, który mówi, Jacek, ale ja już tak nie reaguję, jak miałem 20 lat, a ma chłop 50. I ja mu mówię, wiesz, nie masz 20 lat. Super, on to wie, tylko że na poziomie pewnych przekonań, nawyków i też relacji, w której jest i kobiety, która teraz właśnie zaczyna mówić, hej, ja bym chciała więcej, to tam jest piekło się dzieje. Tam się dzieje piekło z tego względu, że on nie jest w stanie się otworzyć przed nią i powiedzieć, słuchaj,
Ja trochę nie wiem, ja trochę nie umiem, ja się trochę boję. Moje ciało tak nie rezonuje. Ja też potrzebuję na przykład, nie wiem, pieszczot albo czegoś takiego. No właśnie. A z drugiej strony też jest tak, i to jest najważniejsza rzecz, że wielu mężczyzn kompletnie nie łączy swojej seksualności z tym, jak dbają o swoje ciało. I przychodzi moment... Z paroma aspektami. Tak. Tak. Oczywiście, znaczy, czyli mam jakby mówiłeś i miałam 10 wątków, od razu mi się odpaliło. Będę tutaj uparciem z tego połączenia kobieco-męskiego mówiła, że to ma też związek z naszymi doświadczeniami życiowymi. Jacku, myślę, że to jest tak, że już tyle filmów nas nie porusza. Prawda? Tyle książek jakby nie powoduje, że mamy uczucie, że kurde, jakaś rewolucja się w nas dzieje. Prawda? Ekscytacja. Bardzo niewiele jest takich rzeczy, tak? Co nie oznacza, że nie wiem, nie lubimy 10. muzy, tak? Ale po prostu jesteśmy inni. I ma to swoje i wady, i zalety. Czyli cały czas będę wracała do tego, znaczy, że żeby się jednak jakoś adekwatnie umiejscawiać w cyklu życia, i to jest mega terapeutyczne, godzić się z pewnymi utratami, ale na miejsce utrat jakby pojawiają się jakby nowe, te utraty robią miejsce na coś nowego, o czym nie mamy zielonego pojęcia, tak? Jeżeli tylko nie będziemy obcinać sobie jakby tej swojej seksualności, jakby myślenia, że ją mamy w ogóle, tak? Czyli takiej gotowości do odkrywania. I to jest to, co często właśnie z klientami właśnie w okolicach 50 odkrywamy wspólnie, myślę, mężczyznami. To jest właśnie otwarcie, zaraz wrócę do zdrowia, tak, ale przede wszystkim jednak otwarcie na tą taką integrację, na patrzenie na siebie jako na obecność ucieleśnioną, tak, że jednak tak, że jednak to, że my jesteśmy swoim ciałem, tak, i to bardzo w wieku właśnie w okolicach 40, 50, 60, potem to już konsekwencje ponosimy, tak, jakoś bardzo, bardzo intensywnie nam ciało wysyła różne sygnały, jakie obszary w naszym życiu zaniedbywaliśmy. Tak? I to są obszary bardzo psychiczne i bardzo społeczne. Tak? I tu wracając do zdrowia, oczywiście będzie chodziło o ten poziom stresu. Tak? Na ile, czyli mężczyźni są do tego mobilizowani szczególnie, tak na ile są w tym trybie walki. Znaczy, znowu bym powiedziała, czasem fajnie spotkać się z mężczyzną w łóżku, który jest w trybie walki. Ale to, o czym mówimy, jeżeli chodzi o intymność, nie będzie wychodziło. Czyli chodzi znowu o to przesuwanie się na suwaku, tak? Że mężczyzna zintegrowany czasem potrafi wejść w to, wejść w to, wejść w to. On jakby wie, na jakim poziomie jakby świadomości, tak, i z jakimi emocjami buduje relację seksualną. Taką bym powiedziała nie tylko w samym, że tak powiem, akcie, tak, tylko jakby wszystkim, że tak powiem, dookoła. I że jest na to miejsce, tak, że on to potrafi zrobić. A jeśli jest notorycznie, i to jest to, z czym się, że tak powiem, zderzam, tak, w gabinecie, to jest ten mężczyzna, który jest w trybie walki i on nie wie, jak z tego w ogóle wyjść, tak? Jakby, jak się gdzieś tam przesunąć. No i znowu zaczynamy. Praca z ciałem jest pracą tak naprawdę z emocjami, tak? No bo emocje są w ciele. Dokładnie, tak? Czyli to jest praca z kobietami i znowu jest to wynik pewnych wzorców, że z innymi emocjami mamy my problemy statystycznie rzecz ujmując i one też blokują nam ciało, tak? No to będzie, mówiąc żadna tajemnica, tak? Głównie będzie chodziło o kwestie związane z wyrażaniem złości, którą, że tak powiem, połykamy i upychamy i ciało daje. Tak, dużo jest biernej agresji w świecie kobiet. Bardzo dużo. Z braku przyzwolenia. A u mężczyzn, no to na pewno to znasz, tak? Znaczy, ja mam przyjemność
przyjemność też pracować z grupami mężczyzn, z mężczyznami, również trenerami. I to, co dla mnie było mega poruszające, tak? To było to, nawet zobacz, Jasne. idzie od razu. Bo to jest o tym. Mhm. Czyli niewiele wystarczy, żeby mężczyźni po prostu płakali. A to, co prawda. wyrażają poprzez łzy, to już są różne historie, ale to są te tak zwane te miękkie emocje. A to jest, my tak jako kobiety tego pragniemy, tak? Znaczy tego, żeby móc się spotkać, nie że z płaczącym mężczyzną, chociaż też, tak? Ale chodzi z mężczyzną, który jest skontaktowany z tymi emocjami i właśnie ten moment przejścia, kiedy mężczyzna swobodnie przechodzi z trybów walki w ten świat, jakby idzie do kobiety i potem się przełącza w inny. Ja myślę, że nie ma nic bardziej seksualnego tak naprawdę. Intymnego i byłem pięknego. kiedyś w Luwrze. No, Tak się pochwalę, że czasem gdzieś wyjeżdżam. no, I tam jest Wenus z Milo, jeśli dobrze pamiętam. no. I tam był taki przewodnik, który tak sobie nas prowadzał i on tam po polsku opowiadał różne rzeczy, bo mój francuski jest taki trochę, wiesz, nie bardzo. Przynajmniej ten francuski z Francji. I zmierzam do tego, że ten przewodnik stanął koło tego posągu właściwie, tej Wenus z Milo i mówi, słuchajcie, ale prawdopodobnie to jest dopiero połowa całej sceny. Ja tak słucham, mówię, a co się dzieje dalej? No. On mówi, że jest podejrzenie czy pewność, tego akurat już nie pamiętam. To, co zapamiętałem, to obraz, który się z tego wyłonił, że obok stoi Mars, którego tam nie ma, który zdejmuje przy tej Wenus zbroję. Wow! I powiem ci, aż mam gęsią skórkę, jak o tym mówię, Dokładnie. bo dla mnie to jest Dokładnie. jakby zwieńczenie właściwie tego, o czym my tutaj rozmawiamy. Intymność. Tylko tam nie ma tego Marsa, wiesz. I zobacz, jakie to jest symboliczne. Tak. Tam koło tej kobiety, która jest przecież półnaga. Tak. Czyli bezbronna właściwie. Tak. Tam my fizycznie nie widzimy tego Marsa. Może ona jest też naga właśnie w tej otwartości. Tak. Chcę, Ona jest w żebyś... przyjęciu. Pragnę Dokładnie. tego. Jakby jest w otwartości, jest jakby pozbawiona tego kulturowego wstydu i czeka na tego Marsa, Wiesz dlaczego? który właśnie zdejmie zbroję. No piękne. Wiesz dlaczego ona jest pozbawiona? Bo oni są blisko. Tak. Że wiesz, kultura kulturą, Tak. super, ale jak Piękne my to, co zbudujemy... mówisz. No. No, ja tak przypomniałem to sobie po prostu. Jak my zbudujemy między sobą bliskość, intymność, to kultura tam ma średni dostęp. Umówmy się. Tak. Średni. Nie mówię, że żadnego, bo wiemy z pracy terapeutycznej, że w łóżku naraz może być i 50 osób, chociaż tylko 2 tam leżą. Oczywiście. Ale co do zasady jest tak, że dla mnie ta właśnie, ta metafora właściwie, która się wyłoniła z tego obrazu, ona jest o 2 rzeczach, jeżeli chodzi o dbanie o seksualność. Po pierwsze, dbanie o swoje własne ciało, bo nie ma seksualności bez cielesności, moim zdaniem. A po drugie, dbanie o bliskość w relacji. Jeżeli te 2 rzeczy się udają, to mamy panią 85-letnią, która mówi, wiesz, my z mężem cały czas razem. I znów to jest chyba taka puenta tej rozmowy, o którą jakoś tak do mnie ona przyszła, że między bliskością a cielesnością nie ma bariery, tylko to jest właściwie wspólny mianownik, ale z drugiej strony my musimy umieć zadbać najpierw o siebie samą, no bo jeżeli ja sam o siebie nie zadbam, to jest takie wreszcie podstawa pracy terapeutycznej. Ja bym tu dodała, że w tym dbaniu o siebie bardzo ważny jest ten swobodny przepływ i teraz użyję emocji. Radości i przyjemności. Oczywiście. Bo my jako i kobiety, i mężczyźni w naszej kulturze trochę jesteśmy oduczani wręcz jakby przeżywania. Z czego się cieszysz? Tak. Czemu 4 dostałeś? Czyli to jest odczuwanie wspólnie radości i przyjemności jest mega intymne i jest wspaniałym przeżyciem. I w to jest wpisany również seks. No to oczywiście, seks jest zabawą na dobrą sprawę. Jak masz połączenie z wewnętrznym, kreatywnym dzieckiem, to wtedy masz świetny seks. Tak. Bo tam jest zabawa właśnie, prawda? Tam jest radość i tak dalej. Powiedziałaś o tej radości. Wiesz, my w Maskuliną prowadzimy warsztaty emocje dla mężczyzn. I oprócz tego, że tam jest taka krótka warstwa psychoedukacyjna, no bo nie każdy wie, że emocje to są w ciele i tak dalej,
to my mamy trening kontaktu i wyrażania emocji. I jedną z emocji, którą trenujemy, jest radość. No właśnie. Ty wiesz, jakie to są niesamowite rzeczy, jak obserwujesz, jak wielu mężczyzn nie jest w stanie w ogóle Oczywiście. połączyć się z tą emocją i potem się zaczyna, wiesz, szukanie dlaczego. A to z kolei oznacza, że jak ja nie mam dostępu do radości, to ty też nie możesz mieć dostępu do radości w relacji ze mną. Wiemy, jak działa ten mechanizm. Moglibyśmy jeszcze długo rozmawiać, Alicja. Ja ci bardzo dziękuję za spotkanie. Jakoś też jestem bardzo poruszony tą rozmową. Pozwoli, że zaapeluję do naszych widzów i do kobiet, i do mężczyzn. Po pierwsze, dbajcie o siebie samych, a po drugie, dbajcie o siebie nawzajem. Bo ja mam też takie myślenie o relacji, że relacja nie jest tylko dla przyjemności, tylko relacja jest dlatego, żeby nam było lepiej. Tak. Żebyśmy we dwójkę mogli sobie poradzić z większymi trudnościami, niż mierzymy się pojedynczo. I trochę jestem wrogiem takiej alienacji, Tak. że ja sama, ja sam. Tak. To jest jakiś etap w życiu. Połączenie rodzi się w tej intymności. Dokładnie. Też bardzo ci dziękuję, Dziękuję Jacku, za serdecznie. spotkanie. Dziękuję.